Cześć, mam na imię Aneta i dziś zapraszam Was w kolejną podróż. Wraz z naszą ekipą przemieszczamy się z Jogjakarta lokalnym pociągiem do Surabaya, skąd mamy transfer około 130 km pod wulkan Bromo. Podróż zajmuje nam kilka godzin, ale to co zobaczymy następnego dnia to fascynujące obrazy i niezapomniane wrażenia. Zapraszam Was do wspólnej podróży w to wyjątkowe miejsce w Indonezji. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zrób to właśnie teraz. Bromo jest czynnym wulkanem we wschodniej części Jawy i wraz z otaczającymi go wulkanami tworzy najbardziej widowiskową panoramę wschodniej Indonezji. Wznosi się na 2329 metrów nad poziomem morza. Jego krater ma średnicę około 700 metrów i jest z łatwością rozpoznawalny z daleka poprzez stale wyrzucające siarkowe wyziewy. Słynie przede wszystkim ze spektakularnych wschodów słońca, które są głównym celem wycieczek turystycznych. My wstaliśmy tuż po 2:00 w nocy i skorzystaliśmy z lokalnej firmy, która przewiozła nas jeepami pod wzgórze, skąd widać panoramę Parku Narodowego Bromo i skąd jest najlepszy widok wschodu słońca. Jeepy są niewielkie i mieszczą w środku 3 osoby. Zwykły samochód nie byłby w stanie podjechać pod wzgórze, pokonując po części drogę asfaltową, dalej szutrową, a w ostatniej części piach i pył wulkaniczny. Przed wejściem na wulkan Bromo należy uzyskać zezwolenie na wejście w biurze zarządu Parku Narodowego Bromo Tengger oraz uiścić odpowiednią opłatę. W weekendy jest to około 90 zł, natomiast w dni powszednie około 60. Formalności możecie dopełnić w jednym z punktów kontrolnych, np. w Cemoro Lawang, no chyba, że tak jak my skorzystacie z firmy, która załatwi za nas wszelkie formalności i przewiezie na miejsce. Kilkanaście minut przed wschodem słońca ruszyliśmy piechotą na punkt widokowy i kiedy stanęliśmy na wzgórzu, zobaczyliśmy, no właśnie, uwierzcie, że widok jest nie z tego świata. To na pewno wystarczający powód, by pojechać w to miejsce. Poranek tego dnia był dosyć chłodny, ale warto odpowiednio się ubrać i warto mieć ze sobą plecak, aby później zdjąć z siebie cieplejsze ubrania. Dobrze też zabrać ze sobą latarkę czołówkę, która na pewno przyda się podczas podejścia do punktu widokowego. Po wschodzie słońca zjechaliśmy w dół i podjechaliśmy do podnóża wulkanu. Po około 30-minutowym spacerze dotarliśmy do wejścia na wulkan za pomocą przygotowanych dwukierunkowych schodów. Trasę tą możesz pokonać również za opłatą na koniach. Znajdziesz je zaraz koło miejsca, gdzie parkują jeepy. Spacerując po kalderze zwanej Morzem Piasku, która pokryta jest pyłem wulkanicznym, przypominającym księżycowy krajobraz, można zatrzymać się i kupić m.in. pamiątki lokalnych mieszkańców. Jak również bukiety kwiatów, które będą darem dla wulkanu, które wrzuca się wprost do krateru w swojej intencji zgodnie z miejscową tradycją. W końcu, po wspięciu się schodami na krater, zobaczyliśmy cel naszej podróży – czynny wulkan Bromo. Mocno wyczuwalna siarka unosiła się w powietrzu. Z głębi wydobywały się złowrogie dźwięki w postaci głośnego dudnienia i bulgotania. Emocje, jakie nam przy tym towarzyszyły, są nie do opisania.
Może zabrzmi to banalnie, ale sama poczułam ogromny respekt i szacunek do naszej planety. Ostatnia silna erupcja wulkanu miała miejsce 8 czerwca 2004 roku. Przychodzi myśl do świadomości, że jesteś u progu wulkanu, który drzemie, ale w każdej chwili może dojść do erupcji. Oczywiście, gdy ryzyko erupcji będzie podwyższone, dostęp do niektórych obszarów tego miejsca zapewne będzie zamknięty. Park Narodowy Bromo-Tengger-Semeru to jedna z największych atrakcji turystycznych Jawy. Jego teren zajmuje wielka kaldera pradawnego wulkanu Tengger o średnicy 16 km, wypełniona szarym, wulkanicznym piaskiem. Wewnątrz kaldery znajdują się młodsze wulkany, w centralnym punkcie Batok, najpopularniejszy Bromo, Kursi oraz w oddali Semeru, będący jednocześnie najwyższym szczytem Jawy. Oprócz fantastycznego wulkanu Bromo okolica Parku Narodowego oferuje wiele innych wyjątkowych atrakcji. Wulkan Bromo otacza piaszczysta równina z wydmami, po której można się przespacerować lub przejechać jeepem. Interesującym miejscem może okazać się także świątynia hinduistyczna Luhur Potem, która położona jest na zboczu Bromo, ale także wodospady Manakaripura, do których udaliśmy się po południu i zobaczysz je w kolejnym filmie. Zostawiam Was z przepięknym krajobrazem Bromo i do zobaczenia w kolejnym filmie.